Dzień dobry, cześć, witam wszystkich w bardzo leniwej relacji dzisiaj, albowiem najwyższy czas na małą przerwę, mały wypoczynek i odpoczynek na rowerowej i przedwakacyjnej wyspie Uznam. Do długich dystansów na Odrzędnysie na kanale jeszcze wrócimy, ale dzisiaj niemalże lenistwo, zupełnie spacerowo, trochę wyjedziemy poza cesarskie uzdrowiska, ale tak nie za wiele, będą widoczki, atrakcje, dużo przystanków i zmieniających się krajobrazów i nie przejedziemy dużo więcej niż takie 40 km. Gotowi na nadwyraz powolną eskapadę? Widzę, że tak. No to możemy ruszać. Lenistwo lenistwem, ale nawet w nie aż tak ścisłym sezonie jak czerwiec, żeby trafić spokojny kadr na falochronie przy stawie Młyny w Świnoujściu, to trzeba jednak dość wcześnie się tutaj znaleźć. Nikogo nie namawiam, ale jeśli pragniecie fotek bez ludzi, to latem musicie się tutaj pojawić najlepiej jeszcze przed godziną 7. O tak wczesnej porze dobrze jest się pokrzepić kawką albo też śniadankiem. Jedno drugiego nie wyklucza. I jako, że ja dzisiaj pierwszy posiłek mam już za sobą, sama kawka wydaje się być jak na razie wystarczającym wzmocnieniem. A takim miejscem, gdzie dość wcześnie możemy przysiąść, jest kawiarnia Czuć Miętą, która jest czynna od godziny 8. Jest przy promenadzie, nie ma tu co prawda stojaków rowerowych, ale jakby to określić wizualnie, rower może się bezpiecznie napić kawki razem z nami. Lokalizacja ze względów, nazwijmy to, promenadowych jest absolutnie topowa, więc kawka do najtańszych nie należy. I takie macchiato uszczupliło mój portfel o złotych 19. Ale rower był bardzo zadowolony, bardzo. Pełni sił możemy się udać promenadą w stronę granicy. Jest jeszcze pusto, więc w pełni możemy się cieszyć drogą, a i do sąsiadów dojedziemy dzięki temu dość szybko, bo w jakieś około 10 minut. No i pierwsza rzecz, która na nas czeka po niemieckiej stronie, to automat do opłaty klimatycznej. 3,30 skasowane i już możemy korzystać z pełni uroków oraz bardzo dobrej infrastruktury na Uznamie. Pierwszy przystanek to oczywiście Molo Waalbeek i już odruchowo chciałem powiedzieć z charakterystycznym zegarem. Lecz zegar jest w trakcie renowacji i planowo powinien wrócić na swoje miejsce w lipcu lub sierpniu tego roku. Wstęp na Molo Waalbeek nie jest płatny. Zresztą wstęp na żadne molo w cesarskich uzdrowiskach nie jest płatny. I szczerze mówiąc, chyba wolę takie rozwiązanie typu opłata uzdrowiskowa z automatu i swobodny dostęp do takich atrakcji, niż na przykład bilet na molo, tak jak to ma miejsce na przykład w Kołobrzegu. Dobra, nieważne opłaty, ważne, że jest wcześnie i jest jeszcze niemal totalnie pusto. Skoro jest tak wcześnie, a uznamską ścieżkę w koronach drzew otwierają już o godzinie 9:30, to może i tam uda się pozwiedzać bez szczególnych tłumów? Wejście do tej atrakcji znajduje się niedaleko dworca kolejowego Heringsdorf, więc najłatwiej się tam dostać, odbijając od promenady przy zejściu plażowym oznaczonym jako 2F. I tutaj boczną uliczką docieram do skraju parku Goethego, a zarazem do jednego z głównych skrzyżowań Heringsdorf. Tutaj niestety nie ma żadnej infrastruktury rowerowej, więc na drugą stronę musimy się
przebić spacerkiem. A i do dworca, i do wejścia na Baumwipfelpfad, jeżeli dobrze to wymawiam, jest niedaleko około 100-150 metrów. Zresztą z promenady też jest całkiem blisko, około pół kilometra. Bilet wstępu kosztuje 14 euro dla osoby dorosłej. Są ulgi dla dzieci i bezpłatny wstęp dla małych dzieci. I wszystko to jest bardzo ładnie rozpisane również w języku polskim. To uznam, więc oczywiście mamy do dyspozycji całkiem spory, zdawałoby się, parking rowerowy. Ale zwróćcie uwagę, jak jest teraz wypełniony, a jak będzie za godzinę, jak wrócimy tutaj ze ścieżki. Zaraz za wejściem będziemy musieli pokonać kilka pięter w pionie. Wózki dziecięce oraz inwalidzkie i inne osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mogą skorzystać z windy, ale jest ona tylko jedna. Trasa ma formę pętli z momentem kulminacyjnym w postaci wieży widokowej, ale już nawet początkowe widokowe fragmenty robią całkiem spore wrażenie. Dodatkowo w niektórych miejscach mamy takie małe przejścia specjalnie dla dzieci z takimi atrakcjami, których, no powiem szczerze, nie ośmieliłem się wypróbowywać. No ale całkiem sporą wisienką na tym torcie jest sama 33-metrowa wieża widokowa. Nachylenie zarówno ścieżek, jak i końcowej wspinaczki nie przekracza 6%. Tak więc również szczyt wieży dostępny jest dla wózków dziecięcych oraz inwalidzkich. No, a już absolutną wisienką na wisience jest to. Piszą, że 80 osób może na to wejść. No tak jakoś nie za bardzo dowierzam temu. Jak to 80 osób? Jak jestem sam i jak sam stawiam stopę, to się jakoś tak podejrzanie ugina. No powiem szczerze, że no nie czuję się zbyt pewnie tutaj. Nie no, dobra, starczy już. Pora wracać na ziemię. To miała być wycieczka rowerowa, a nie jakieś podniebne akrobacje. Jeżeli chcecie wypróbować tę atrakcję na wieży bez konieczności odliczania, czy tam się znajduje 80 osób, czy mniej, to najlepiej jak zjawicie się tutaj zaraz na otwarciu, gdyż po godzinie, a mniej więcej tyle zajęło mi zwiedzenie całości, po godzinie parking rowerowy już wygląda właśnie tak. No, teraz to prawdę mówiąc więcej się zmęczyłem tym chodzeniem niż jeżdżeniem. Może najwyższa pora na uznamski przysmak, czyli bułeczkę ze śledziem. Miło by było spożyć ją w jakichś fajnych okolicznościach, jak to się mówi, przyrody. I chyba bar plażowy Alex jest moim zdaniem najlepszą do tego miejscówką. Wystarczy, że wrócimy ze ścieżki w koronach drzew tą samą drogą do zejścia 2F i pójdziemy po prostu na plażę. Bułeczka z marynowanym śledziem, czyli Bismarck, to wydatek 4 euro, a mały radler 0% 3,50. Śledź jest zacnych rozmiarów, wzbogacony kilkoma warzywami, zaskakująco dobre. No może oprócz samej bułki, która u naszych sąsiadów jest, jakby to powiedzieć, porażająco identyczna dosłownie wszędzie. Ale sama cena, jak za konkretną wkładkę rybną, napój oraz miejsce, które wydaje się być absolutną topką, jeżeli chodzi o tę część wyspy, sama cena wydaje się być wielce okej, jak za tę jakość
oraz okoliczności spożywania. No ale jedźmy już, chodźmy już na rower. No ale z kolei pod molo w Hennigsdorf trzeba zejść z roweru. No a jak trzeba, to korzystając z takiej okazji, faktu zejścia, można na chwilę na samo molo zerknąć. Pierwsze molo, jeszcze drewniane, zbudowano tutaj w latach 1891-1893 i było ono najdłuższym molem w Europie do czasu wydłużenia molo w Sopocie w 1927 roku. W 1958 zostało doszczętnie zniszczone przez pożar, za który byli odpowiedzialni podobno dwaj nastolatkowie. Po odbudowie w latach 94-95 obecne molo liczy sobie 508 metrów długości i jest o 3 metry krótsze od tego w Sopocie. W wodzie do dziś widać resztki drewnianych pali, które się ostały po starym molo. No dobra, skoro już zerknięte, to możemy jechać, bo dzisiejsze osiągi biją rekordy lenistwa. Nie to, że to od razu coś bardzo złego, ale suche liczby w porażający i bezwzględny sposób opowiadają o zaangażowaniu w pedałowanie. Na falochronie byliśmy tak z grubsza, licząc o godzinie około 8. Teraz jest około 11:45, więc w niespełna 4 godziny pokonany dystans to niecałe 14 km. No może ciut więcej, bo rzeczywiście ta ścieżka w koronach drzew mogła mieć jakiś kilometr lub może nawet bardziej 2. No ale to nie koniec uzdrowiskowych klimatów. Nie będziemy co prawda w Bansi nic jeść, nie, żadnych lodów, ale i tutaj mamy molo, więc tylko szybciutko zerknijmy. To najkrótsze molo i o najprostszej konstrukcji, bez części handlowej i gastronomicznej, przez co przez wiele osób ulubione i uważane za najbardziej kameralne z uzdrowisk cesarskich. Kameralnie to może tu jest, ale tak chyba trochę bardziej o innej porze dnia. Teraz, około południa, robi się coraz bardziej tłoczno i już coraz ciężej jest o czysty kadr. I koniec promenady, to znaczy tej rowerowej, bo pierwszej jest jeszcze kawałek ogryzek w Pansin i od razu zaskoczenie, gdyż mamy tutaj taki krótki, stromy podjazd. Ale gdzie my się właściwie kierujemy? No, fajnie byłoby zrobić taką małą pętlę, tak do Köritz, czyli około 40 paru kilometrów, żeby zobaczyć w dużym skrócie możliwie najróżniejsze klimaty Uznamu. A więc kończymy przejazd przez cesarskie uzdrowiska ze swoimi molami, pensjonatami, hotelami i atrakcjami i jedziemy obejrzeć najpierw trochę natury, lasu, nadmorskich pagórków oraz będzie trochę morza, umownie rzecz biorąc niekomercyjnego, no albo takiego mało komercyjnego. Odwiedzimy nadmorską część Köritz, która bardzo mocno różni się od wybrzeża uzdrowiskowego. A potem, a zresztą nie mogę teraz wszystkiego wam opowiedzieć. Oglądajcie po prostu dalej. Jeżeli macie ochotę jeszcze więcej pobuszować po okolicy, to zanim wybierzecie się w stronę Köritz, można się jeszcze wybrać na spacer na klifowe wybrzeże ścieżką, którą widać tuż nad brzegiem, albo też udać się do końca asfaltowej drogi, czyli Langenberg. Osady, a właściwie kilku domostw, nad klifem w najwyższym punkcie w tym rejonie. Ja chyba mam dość na jakiś czas przerw i pojeździłbym troszkę na rowerze. Jakoś tak w ogóle samo koło mi się rozpędziło. Tym bardziej, że shooter, grunt tutaj jest wręcz idealny. Podjazdy i zjazdy jak w parku zabaw rowerowych, więc nic, tylko jechać. W pewnym momencie na tym odcinku do Köritz przejeżdżamy przez taką bramę, gdyż wjeżdżamy na teren kempingu ciągnącego się przez 5 km aż do nadmorskich części Köritz. Kempingu lub zespołu pól kempingowych. Nigdy jakoś nie mogę tego rozszyfrować do końca. W każdym bądź razie jest to dość wąski, a długi pas zajęty przez setki, jeśli nie tysiące kamperów. Pas ten ciągnie się cały czas blisko wybrzeża
i plaży, gdzie mamy po drodze mnóstwo zejść. W dodatku na różnego rodzaju plaże, bo mamy tu również do dyspozycji zarówno plaże dla nudystów, jak i na przykład psią plażę. Zatrzymajmy się na chwilę przy zdecydowanie standardowej plaży, żeby zerknąć, jak to wygląda. Już samo dojście wygląda powiedzmy dość dziko, w pozytywnym oczywiście tego słowa znaczeniu, a przestrzeń, która się przed nami rozpościera, pozwala przypuszczać, że szczególnych tłumów tu nie uświadczymy nawet w najbardziej gorących miesiącach roku. Nadmorska część Łukeриц to już jednak prawdziwy tłok. Pomimo tego, że osada ma zdecydowanie inny charakter niż uzdrowiska cesarskie, to jednak jest na tyle popularna i też mała, że chyba lepiej ją odwiedzać jednak bardziej spacerowo niż plażowo, tak bardziej z dala od sezonu. I tu muszę się posłużyć fragmentem z kwietnia lub maja zeszłego roku. Pierwotnie miałem zamiar zrobić tu dłuższy, obiadowy przystanek, albowiem od Bansin ujechaliśmy aż 8 km, co w kontekście wcześniejszych, dzisiejszych osiągnięć jest wręcz niebotycznym dystansem. No ale widzę, że tu chyba nawet będzie problem z samym zaparkowaniem roweru. No ale nic to, mamy inny koncept, inną propozycję na zaostrzenie jeszcze apetytu. Odbijamy w stronę właściwego Łukeриц, przejedziemy przez samą wieś, na stronę tą, powiedzmy, od zalewu, a właściwie to cieśniny zwanej po polsku Piana, a jeszcze dokładniej to jest to Achterwasser, które jest jej zatoką. I tam znajdziemy, dosłownie w przenośni, cichą przystań. Powinno być równie smacznie, jeśli nie smaczniej, a może nawet będzie do tego taniej. Jak zerkniecie na mapę, to znajdziecie dwie przystanie. Jedna właściwie w samym jeszcze Łukeриц, taka bardziej, powiedziałbym, prestiżowa, i druga nieco na południe, w osadzie, jeżeli dobrze to czytam, Stagnes, chyba tak. I tutaj wydaje mi się, że ściągają ze wszystkich stron rowerzyści, którzy chcą na chwilę odsapnąć od nadmorskiego tumultu. To znaczy, jest to przede wszystkim miejsce godne uwagi pasjonatów żeglarstwa, ale że ja żeglarstwa ani w ząb, no to niestety nie mogę opowiedzieć wam nic ciekawego, co by się z tą pasją wiązało. To, co mogę opowiedzieć z pełną odpowiedzialnością, to to, że kurywuszt zacnych rozmiarów jest tutaj i smaczny, z nie najgorszymi frytami, jeżeli chodzi o nadmorskie food trucki. Jest to wydatek 8,90, a do tego radler bezalkoholowy 0,5, a nie mały, tak jak w barze plażowym, to wydatek z kolei 3,90 €. Więc nie wydaje mi się, żeby to były ceny szokujące bywalców, zwłaszcza polskich tak zwanych smażalni rybek. Zrobiła się prawie 13:30, brzuszek jest pełen, więc trochę leniwy, a trzeba by tu jakoś sprytnie nawrócić, żeby ta droga powrotna zdecydowanie szybciej minęła niż ta część przedpołudniowa. A na promenadzie w uzdrowiskach będzie ruch całkiem srogi już. Jeżeli wczasujecie w Świnoujściu, no to możecie odwiedzić jeszcze kilka barów plażowych albo deptakowych po drodze. Ja niestety muszę zdążyć na bardzo konkretny prom, żeby potem zdążyć na bardzo konkretny pociąg. Ale nieważne kto skąd jest, całkiem możliwe, że każdemu przyda się mała wskazówka, jak nie wracać do Łukeриц i nie cisnąć przez górki nadmorskiego Eurovelo. A nawet jak częściowo ominąć nadmorską część Bansin, to nie znaczy oczywiście, że podjazdów w ogóle nie będzie. Będą, ale trochę inaczej rozłożone. I sama droga też jest zdecydowanie szybsza, albowiem jedziemy cały czas DDR-ką wzdłuż Bundesstraße 111, która potem zmienia się niby według numeracji w drogę lokalną, ale dalej jest to ta sama główna zatłoczona szosa u Znamu. Ogólnie jest dość monotonnie, ale właśnie dość szybko. Od obiadku do skrzyżowania przy stacji kolejowej w Bansin, te 8 km, spokojnie
po jedzeniu da radę pokonać w jakieś 20 minut. Przed samym Bansin mamy trochę najazdu, ale nie jest to seria hopek, tylko raczej taka skumulowana górka z odpoczynkami, więc po prostu zyskujemy trochę wysokości i potem przez dłuższy czas zjeżdżamy fragmentami do Bansin i przez same peryferie Bansin. Na samym początku Heringsdorf CPR-ka zmienia stronę drogi i za jedynym mostkiem w okolicy zjeżdżamy w lewo na taki szuterek, który wzdłuż Sack-Kanal prowadzi nas już w kierunku uzdrowiskowej promenady. Mam wrażenie, że im bliżej Albek, tym większy ruch, albo po prostu rośnie on z każdym kwadransem. Ale ogólnie jest tu tak rowerowo, że i tak mi się tu wszystko podoba. No może prawie wszystko. A wam też się tutaj wszystko podoba? Czy też raczej prawie wszystko? Chyba na pewno spodobała wam się ta relacja, skoro obejrzeliście ją do końca. Jeżeli tak, jeżeli materiał przypadł wam do gustu, to zostawcie proszę łapkę w górę. Jeżeli prawie wszystko wam się spodobało, ale chcecie się podzielić tym, co wam się mniej spodobało, to napiszcie proszę komentarz. A jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, a właśnie obejrzeliście film w całości, no to jest idealny moment, żeby nacisnąć przycisk subskrybuj. A ja tymczasowo się z wami żegnam i do następnego razu.